Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Co nowego w testach, a dzisiaj przedstawiam Wam kolejny niszczyciel z nowej linii europejskich niszczycieli. Jest to niszczyciel pływający pod banderą grecką, jest to niszczyciel 9 poziomu, a nazywa się Lambros Katsonis. Wszystkie dane, które tutaj Wam powiem, to są dane bez zamontowanych flag, kamuflaży, bez kapitana oraz różnych udogodnień. Ten kamufl założony na tym okręcie jest bez jakichkolwiek bonusów. Kochani, zachęcam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w tej chwili w testach i za niedługo będziecie mogli kupić je i nabyć do swoich portów, a co najważniejsze, to robię powtórki Waszych przepięknych bitew. Moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam do oglądania materiału na temat tego niszczyciela. No i właśnie to jest ten okręt, to jest właśnie nowy niszczyciel z linii europejskiej. Nazywa się ten niszczyciel Lambros Katsonis, jest to niszczyciel pływający pod banderą grecką. Tak on tutaj się przedstawia. Zobaczcie, artyleria główna jest rozmieszczona na dziobie oraz jest rozmieszczona na rufie i już mówię Wam tutaj wszystkie dane tego okrętu, które mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ okręt jest w fazie testowej. Żywotność tego niszczyciela wynosi 20 300. Artyleria główna to 6 wieżek i tutaj mamy każdą wieżę z jednym działem. Jest tutaj 140 mm kaliber, no i zasięg tych dział to 11,5 km. Tak jak mówiłem wcześniej, wieże znajdują się na dziobie oraz znajdują się tutaj na rufie tego okrętu. Wieże jakoś tak dziwnie tutaj wyglądają, no ale cóż, widać, taki jest ten okręt. I słuchajcie, przeładowanie tych dział to jest 4,4 sekundy. Czas obrotu o 180 stopni jest 18 sekund i rozrzut maksymalny wystrzelonych pocisków jest 101 metrów i zasięg maksymalny jest 11,5 km. Okręt posiada tylko i wyłącznie tutaj pociski odłamkowo burzące. Maksymalne uszkodzenia zadaje 2000 i prawdopodobieństwo podpalenia celu tymi pociskami to jest 10% i zdolność penetracji do grubości pancerza 23 mm i prędkość wylotowa wystrzelonych pocisków jest tutaj 840 metrów na sekundę. Okręt oczywiście posiada również wyrzutnie torped. Wyrzutnie torped umieszczone są z jednej strony oraz z drugiej strony tutaj okrętu. I wyrzutnie torped tutaj wystrzeliwują 4 torpedy o kalibrze 533 mm i zasięg tych torped jest 7,5 km, a prędkość jest torped 80 węzłów. Czas obrotu o 180 stopni wyrzutni torpedowych jest 7,2 sekundy. Czas przeładowania wyrzutni torped to 75 sekund i maksymalne uszkodzenia, jakie zadają tutaj torpedy, to 10 700. No i zasięg wykrywalności torped jest 1,6 km. Okręt posiada oczywiście bomby głębinowe do zwalczania łodzi podwodnych. Mamy również tutaj artylerię przeciwlotniczą. Mamy tutaj 6 takich działek 20 mm, już Wam pokazuję. To 6 stanowisk, może tak powiem, 6 stanowisk z takimi właśnie podwójnymi działkami 20 mm. Rozmieszczone są tak tutaj właśnie one na okręcie. Zobaczcie. No i posiadamy również, słuchajcie, jeszcze 76 mm działa i mamy rozmieszczenie tych dział raz, rozmieszczenie drugi raz. Tutaj mamy właśnie takie działa 76 mm i posiada on również działa 76 mm. Dwa takie stanowiska. I tak to się tutaj, moi drodzy, przedstawia. Stałe uszkodzenia tutaj artylerii przeciwlotniczej to jest 194 i tutaj wsparcie w sektorze priorytetowym
jest 35% i zasięg ognia jest 4-kilometrowy. Uszkodzenia stałe, moi drodzy, krótkiego zasięgu wynoszą 91, prawdopodobieństwo trafienia w cel jest 95% i zasięg ognia krótkiego zasięgu to 2 km. Uszkodzenia oddział przeciwlotniczych średniego zasięgu to 151 i prawdopodobieństwo trafienia jest 100% i zasięg ognia tutaj mamy 4 km. No i teraz mamy tutaj manewrowość tego okrętu. Maksymalna prędkość tego okrętu to jest 38 węzłów. Jeżeli zamontujemy tutaj flagę, już będziemy płynęli 40 węzłów. Promień skrętu jest 720 metrów i tutaj czas przestawienia steru jest 4,6 sekundy. I kamuflaż, słuchajcie, kamuflaż wynosi 9,5 km. Wykrywalność, moi drodzy, tego okrętu po wystrzale baterii głównej to jest 11,5 km. Wykrywalność w dymie po wystrzale z głównych dział to 4,1 km i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem to jest 11,5 km. Ale jeżeli tutaj zastosujemy na kapitanie oraz w modułach perki na niewidzialność, czyli inaczej na kamuflaż, no to my tutaj zbijemy do 7,7, tak jak to jest w okręcie Gdańsk. I tutaj to tak ten okręt się przedstawia. Jeżeli chodzi o jego rozmieszczenie pancerza, wygląda w ten oto sposób, wiadomo, od 13 do 20 mm. No i teraz przejdźmy, tak jak mówię, do preferowanych tutaj ustawień kapitańskich przez Wargaming. Mamy tylko 19-perkowego, więc ja już będę to montował w ten oto sposób, zapobiegawcze utrzymanie. Następnie damy tutaj ekspert w wyburzaniu, damy szybsze torpedy, damy ostatni bastion, damy tutaj przepływ adrenaliny, dajmy jemu tutaj ekspert przeżywalności, bo jego trzeba by tak było tutaj budować, no i oczywiście kamuflaż. Akceptujemy już tutaj, zobaczcie, i spadamy w tej chwili tutaj wykrywalności do 8,6 km. Teraz przejdziemy może, kochani, do tutaj wyposażenia tego niszczyciela. Na wyposażeniu tego niszczyciela znajduje się radar, 4 takie radary do użycia i tutaj mamy wykrywalność okrętów jest w odległości już 9 km i czas działania sprzętu eksploatacyjnego to 10 sekund. Czas przeładowania jest 60-sekundowy. Mamy oczywiście również doładowanie silnika plus 8% do prędkości maksymalnej i wytwornicę dymu. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego to 20 sekund, czas rozproszenia zasłony dymnej to 93 sekund i promień działania to 0,45 km. Czas przeładowania to 160 sekund i mamy 3 dymy na wyposażeniu tego niszczyciela. Następnie przejdziemy tutaj do modyfikacji. Już ja montuję modyfikacje. Wy oczywiście możecie sobie zamontować tutaj jak tylko chcecie. Ja daję tutaj ochronę maszynowni. No może to nie warto, bo już dałem tutaj na kapitanie, ale jednak tutaj się skuszę. Daję do celności. Tutaj jemu, słuchajcie, dam do szybkiego tutaj rozpędzania się. Dam jemu tutaj oczywiście kamuflaż. Następny kamuflaż i zobaczcie, już w tej chwili okręt jest widoczny 7,7, tak jak wcześniej mówiłem, taką wykrywalność również ma oczywiście Gdańsk. No i jemu tutaj damy do artylerii, żeby troszeczkę miał większy zasięg strzelania i w tej chwili artyleria wynosi 13,3 km. No i to, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o ten okręt. Będę jeszcze chciał Wam pokazać ten oto okręt. Myślę, że Wam się również spodoba. Na chwilę obecną to tyle tych wiadomości na ten okręt, z tego względu, że wszystko jeszcze się może tutaj zmienić. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy jeszcze w okresie testowym ten okręt, więc różnie to może być. Także, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się na następnym odcinku z Niszczycielem Split.